W dzisiejszym odcinku pokażemy sposób na szybkie uzupełnienie salonowe przy użyciu żelu samopoziomującego Perfect Clear. Pokażemy, jak pozbyć się starej masy hybrydowej i jak rozkładać żel podczas uzupełnienia. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalka. Cześć! Z Tarnowskich Gór. Zabieramy się za temat, o który często Natalkę pytacie. A co to będzie? I jak wykonać szybkie uzupełnienie żelowe. Zaczynamy! Zabieramy się za odnowę żelową, no i tutaj kilka słów wstępu. Po pierwsze, odnowa to inaczej uzupełnienie lub inaczej zmiana wzoru. Oznacza to, że uzupełniamy paznokcie o ten fragment, który zdążył nam odrosnąć. Mniej więcej mówi się o tym, że odnowę wykonuje się do 2 tygodni. Jeżeli nasze paznokcie rosną na prosto, wtedy wystarczy zrobić samą odnowę, czyli po prostu dodać żelu w miejscu, w którym już go nie ma. Jeżeli natomiast nasze paznokcie będą rosły w dół, to sama odnowa nie zrobi nam roboty, dlatego że musimy jeszcze skorygować kształt paznokcia, żeby ten efekt finalny wyglądał tak jak 2 tygodnie temu, tak? Bo to mniej więcej o to chodzi. Dzisiejsze paznokcie naszej modelki są fajne, łatwe w obsłudze, bo rosną na prosto i właśnie na takich wykonamy to przedłużenie. Jakie przedłużenie? Tą korektę. Naturalną płytkę paznokci pokryjemy Acid Free Primer. Za bazę posłuży nam proteina, a uzupełnienie wykonamy żelem samopoziomującym Perfect Clear. Całość stylizacji wykończymy produktem 3 w 1 Mineral Base w odcieniu Porcelain. Starej masy hybrydowej pozbędziemy się przy użyciu frezu numer 2, skórki opracujemy frezem Cuticle numer 9 i wytniemy precyzyjnymi nożyczkami numer 3. Kształt paznokci nadamy pilnikiem Moon o gradacji 100×180, a ich powierzchnię wygładzimy bufferem o gradacji 220×280. Linię światła na paznokciach ułożymy przy pomocy pędzla Master Nail Art 007. Dobór odpowiedniego produktu to już 50% sukcesu. Aby zrobić dobre i szybkie uzupełnienie, dzisiaj skorzystamy z Perfect Cleara. 4 paznokcie mamy już gotowe. Pod kamerą pokażemy Wam cały proces uzupełnienia na ostatnim, 5. paznokciu. Zaczynamy od usunięcia starego materiału hybrydowego. Pracujemy frezem numer 2, ustawiamy obroty na 30 000 i pozbywamy się masy hybrydowej. Wykonujemy ruch od góry do dołu z perspektywy stylistki. Zdejmujemy materiał miejsce przy miejscu, bardzo dokładnie i delikatnie. Następnie skracamy paznokieć i porównujemy go z resztą już opracowanych paznokci. Jak widzimy, paznokieć jest jeszcze za długi. Dopracowujemy jego długość, aby wszystkie paznokcie były równe. Najwygodniej skrócić go frezem, ponieważ oszczędzimy sobie zbędnego piłowania w późniejszym etapie. Jeśli osiągniemy odpowiednią długość paznokcia, zmieniamy frez na Cuticle numer 9, ustawiamy obroty na 18 000 i opracowujemy powierzchnię paznokcia przy skórkach i wałach okołopaznokciowych. Frezem pracujemy od prawej do lewej strony na płasko do powierzchni paznokcia. Ruchem popychająco-wymiatającym usuwamy stary materiał, a przy okazji delikatnie odsuwamy skórki. Pamiętajcie, że frezarka posiada 2 strony. Są 2 strony medalu, są też 2 strony frezarki, co oznacza, że nasz frez może się kręcić w prawo albo w lewo. Zmieniamy obroty na lewą stronę, układamy frez do góry nogami, na płasko i głaszczemy skórki. To, w jaki sposób trzymamy frez względem powierzchni płytki albo powierzchni skórek, jest bardzo istotne. W tym wypadku pracujemy walcowatym frezem i usuwamy nadmiar skórek. Musimy trzymać go na płasko. Jeżeli pracowalibyśmy jego kantem, to na bank uszkodzilibyśmy skórki klientki. Co jeszcze się robi walcem? Tak, usuwa się masę. I wtedy, kochani, pracując na powierzchni płytki, obowiązuje nas dokładnie ta sama zasada, czyli nie pracujemy pod kątem, pracujemy na płasko, bo tutaj, jeżeli sobie pozwolimy na chwilę zapomnienia, możemy nawet przeciąć płytkę na pół. Ja wiem, to brzmi dramatycznie i drastycznie, ale tak może być. Dlatego pracując z frezarką, mindfulness, spokojnie, każdy ruch wiemy, co robimy. Sięgamy po nożyczki do skórek numer 3. Pracujemy nimi bardzo ostrożnie, nie wbijamy ostrza w skórki. Samą końcówkę ostrza prowadzimy do góry, wtedy dolne ostrze chowa się pod wałem okołopaznokciowym i wykonuje cięcie. Obcinając skórki nie pracujemy na raty, czyli nie wycinamy sobie po kawałeczku i jeszcze po kawałeczku. Nie. Najlepsza technika to jest powolny, długi ruch. I gdyby poszukać jakiejś dobrej metafory, to możemy na przykład skorzystać z warzywniaka. Obcinanie skórek
To nie jest skrobanie marchewki, tylko to jest obieranie jabłka ze skórki. Przechodzimy do piłowania paznokcia. Zanim zaczniemy, wspieramy się drewnianym patyczkiem i tępimy wszystkie ranty pilnika. Eliminujemy tym samym ryzyko zacięcia skórek ostrymi krawędziami pilnika. Przykładamy pilnik na płasko do paznokcia i usuwamy resztę materiału przy skórkach, jednocześnie matujemy paznokieć. Patrząc od góry, przykładamy pilnik równolegle do osi palca i łagodnie bujamy od jednej do drugiej ściany bocznej, nadając kształt migdał. Podczas opracowania krawędzi układamy pilnik od spodu i delikatnie kołyszemy, nadając kształt łódeczki. Weryfikujemy krawędzie i pilnujemy, by były symetryczne. Odpylamy powierzchnię wypiłowanego paznokcia puszystym pędzlem, np. Ice Cream Brush. Czysty wacik nasączony fioletowym cleanerem składamy na pół i przemywamy powierzchnię całej płytki. Skupiamy się na dokładnym przemyciu okolicy przy skórkach. Nakładamy primer bezkwasowy. Rozsmarowujemy go po powierzchni naturalnego paznokcia, tak jakbyśmy malowali lakierem klasycznym, czyli cieniutko. Kolejnym krokiem jest nałożenie bazy Protein Base. Potrzebujemy minimalnej ilości produktu. Obie strony pędzelka odsączamy o wewnętrzną stronę szyjki butelki. Wcieramy cienką warstwę w powierzchnię paznokcia. Ruchem wcierająco-masującym głaszczemy całą powierzchnię. Protein Base utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pracując pędzlem Gel Brush 4, prosto z pojemniczka nabieramy niewielką ilość żelu samopoziomującego Perfect Clear. Pędzel kierujemy na płasko i rozprowadzamy żel cieniutko po całej powierzchni paznokcia, tworząc tak zwaną warstwę poślizgową, której nie utwardzamy w lampie. Warstwa poślizgowa jest jak lodowisko, po którym płynnie rozprowadzimy warstwę budującą. Nabieramy na pędzel więcej produktu i ruchem pulsacyjnym rozprowadzamy w miejsce odrostu, delikatnie podpychając pod skórki. Do wygładzenia powierzchni nałożonego żelu posłuży nam Master Nail Art 007. Trzymamy pędzel na płasko i przeciągamy od strony skórek aż do wolnego brzegu. Dzięki temu uzyskujemy gładką powierzchnię i minimalizujemy konieczność piłowania. Warstwę budującą utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Zbudowany paznokieć przemywamy wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Składamy go na pół dla zwiększenia kontroli nad produktem. Trzymając pilnik pod kątem 45 stopni, wygładzamy strefę przy skórkach, tworzymy apex i piłujemy od lewej do prawej przy wałach okołopaznokciowych. Przykładamy pilnik na płasko do górnej powierzchni i formujemy łuk górny. Zataczając półkole, łączymy grzbiet paznokcia z krawędziami bocznymi. Baferem o gradacji 220 wyrównujemy powierzchnię paznokcia, skórek i wałów bocznych. Przy skórkach polerką pracujemy od góry do dołu. Mięciutkim pędzlem odpychamy nadmiar zebranego pyłu. Mało piłowania? Zdziwiony? Niepotrzebnie! Dobrze ułożony żel przed utwardzeniem pozwala idealnie zoptymalizować czas poświęcony na piłowanie. Im mniej, tym lepiej. Odpychamy skórki kopytkiem i przechodzimy do malowania koloru. Jako kolor i top w jednym posłuży nam Mineral Base w kolorze Porcelain. Odsączamy pędzelek o wewnętrzną część szyjki butelki i przechodzimy do nakładania produktu. Pracując pędzlem na płasko, kierujemy kolor pod skórki. Następnie przyjeżdżamy po całej powierzchni paznokcia. Odwracamy paznokieć do góry nogami. Grawitacja pomoże nam wypoziomować produkt i uzyskać doskonałą linię światła. Na finiszu ponownie sięgamy po pędzel Master Nail Art 007 i wyrównujemy powierzchnię bazy od skórek aż do wolnego brzegu. Nie wbijamy pędzla zbyt mocno, aby nie powstały niepotrzebne nierówności. Prowadzimy go prawie w powietrzu, muskając bazę. Przesuwamy jej granice i tym sposobem dopieszczamy linię światła. Bazę utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Po wyjęciu z lampy odczekujemy około minutę, aby paznokieć powrócił do temperatury pokojowej i przemywamy go wacikiem nasączonym cleanerem Super Shine. W ostatnim kroku polerujemy powierzchnię paznokcia suchym wacikiem, aż do momentu, kiedy usłyszymy charakterystyczne piszczenie. Voilà! Stylizacja jest gotowa, modelka zadowolona, a paznokcie znów wyglądają idealnie. Dzięki tak ekspresowej pracy mamy czas na kawkę. Ale wiecie, co jest ważniejsze? Ważniejsze jest, żeby zrobić dobre zdjęcie swojej pracy, wrzucić je na swoje media społecznościowe i nie zapomnieć dodać, ile czasu zajęło nam wykonanie tej stylizacji, bo w dzisiejszych czasach większość klientek bardzo cieszy, kiedy praca jest wykonana dobrze i szybko. I jak się okazuje, to nie zawsze jest oksymoron, czasem można zrobić jedno i drugie naraz. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wykonujecie odnowę, uzupełnienie, zmianę wzoru, czy korzystacie z żeli samopoziomujących i czy znacie naszego Perfect Cleara. Bo jeśli nie, to może czas na promocję.
Dzięki za uwagę. Cześć!